Słuchajcie, to jest nowy czujnik otwarcia, zamknięcia drzwi okna od Sonoff, czyli taki, który ma zastąpić tę starszą wersję. I zanim zaczniemy, on na serio jest długi, szczególnie jak postawisz go obok starego. No i to był mój błąd, bo mój pies zobaczył coś takiego długiego i stwierdził o kość. I zanim zdążyłem zareagować, zaczął go trochę podgryzać, co pewnie widać na załączonym obrazku. Ale wiecie co, mimo że jest pogryziony, to i tak postanowiłem go Wam pokazać, bo różnice względem poprzedniej wersji są i zaraz je zobaczycie. On jest smuklejszy, mniej odstaje od ramy, ale jednocześnie jest dłuższy, bo w środku są dwie baterie AAA zamiast tej mniej popularnej baterii z poprzedniej wersji. To jest po prostu czujnik otwarcia drzwi i okien na Zigbee Classic baza plus magnes blisko zamknięte, magnes dalej otwarte i to brzmi banalnie, ale potem przyklejasz to do okna i nagle się okazuje, że brakuje dosłownie paru milimetrów. Albo magnes prawie łapie, albo raz łapie, raz nie, więc tak, diabeł tkwi w montażu. Dobra, konkrety, co się zmieniło względem starszej wersji? Po pierwsze, dystans, czyli tolerancja montażu. Producent deklaruje do 30 mm przy montażu poziomym, a w sprzyjających warunkach i przy sensownym, równym montażu da się podejść nawet pod okolice 3,3-3,4 cm. I czemu to jest ważne? Bo w wielu czujnikach magnetycznych, w tym w poprzedniej wersji, często kończy się to w okolicach 2 cm, a dalej zaczyna się loteria. Po drugie, zasilanie. W starszej wersji była bateria CR2744 i ona naprawdę potrafi trzymać długo, spokojnie ponad rok, często bliżej 2. Jest tylko jeden haczyk, to nie jest bateria, którą zwykle kupujesz przy okazji. Nie zawsze jest dostępna od ręki, więc często jest tak, że kończy się na zamawianiu jej przez internet. W nowej wersji masz dwie baterie AAA i to jest wygoda. Kupisz wszędzie, wymieniasz w minutę. Po trzecie, obudowa. Nowy jest smuklejszy, mniej odstaje od ramy i wygląda po prostu czyściej. Kolor dalej biały, bardzo podobnie jak w poprzedniej wersji, więc wizualnie to jest ta sama rodzina, ale jest jedno ale przez dwie baterie AAA. Cała baza jest dłuższa, czyli w skrócie cieńszy, ale dłuższy i warto to sprawdzić, jeśli masz mało miejsca na ramie czy framudze. Jest też funkcja wykrycia oderwania, czyli jeśli ktoś spróbuje zdjąć czujnik albo po prostu puści taśmę i czujnik odpadnie z ramy, to dostajesz osobne powiadomienie i to jest przydatne pod bezpieczeństwo, ale też totalnie praktyczne w domu, bo daje kontekst. Bo jak czujnik odpadnie, system najczęściej pokaże Ci po prostu otwarte okno, otwarte drzwi i wtedy ważne jest, żeby wiedzieć, że to nie musi oznaczać włamania, tylko to, że czujnik się odkleił. Zamiast paniki i pakowania się wracamy z Tajlandii, możesz najpierw spokojnie sprawdzić sytuację, kamera, ktoś z rodziny, sąsiad i dopiero później działać. No dobra. No i temat ekosystemów. To jest Zigbee, możesz go używać w aplikacji producenta, czyli eWlink od Sonoff. Tylko do tego potrzebujesz jeszcze bramki Zigbee Sonoff, bo sam czujnik bez mostka nie ma z czym rozmawiać. A jeśli nie chcesz siedzieć tylko w jednej aplikacji, to najczęściej wygląda to tak. Czujnik mówi oczywiście w języku Zigbee, wiadomości od niego trafiają do bramki Sonoff, a ta bramka może wystawić się dalej, na przykład do ekosystemu Matter, czyli Apple Dom, Google Home, SmartThings, tylko ważna rzecz, Matter nie zrobi się samo. Do udostępniania urządzeń do Matter potrzebujesz bramki, która faktycznie ma taką funkcję. Nie każdy mostek Zigbee od Sonoff to potrafi, więc tu liczy się konkretny model i aktualne oprogramowanie. Przykłady Sonoff ZB Bridge Ultra albo NS Panel Pro na najnowszej wersji oprogramowania będą działały ok. Ale jeśli idziesz w bardziej zaawansowane systemy automatyki, szczególnie open source jak Home Assistant albo OpenHub, to też masz kilka opcji. Możesz skorzystać z integracji z wykorzystaniem konta w chmurze eWlink oraz dedykowanych integracji do Home Assistant czy OpenHub, albo pójść w rozwiązania lokalne typu Zigbee to MQTT i wtedy fajnie spinasz ten czujnik bezpośrednio z Home Assistant. To teraz praktyka. Pokażę Wam, jak go
przykleić, żeby działał stabilnie i jak szybko łapie stan otwarte i zamknięte. Na start robię coś, co polecam zawsze, przymiarkę na sucho i zanim użyję tej docelowej taśmy z pudełka, najpierw łapię wszystko zwykłą taśmą dwustronną, żeby bez stresu sprawdzić pozycję. Otwieram, zamykam kilka razy, dociskam skrzydło, ruszam nim minimalnie. Chodzi o to, żeby czujnik nie pływał między otwarte i zamknięte, czyli żeby przy lekkim docisku szczelki albo minimalnym przesunięciu magnesu nie przełączał stanu drzwi otwarte, drzwi zamknięte. Ma być stabilnie, żeby nie sypało powiadomieniami, żeby automatyzacje nie odpalały się bez powodu. No i druga ważna rzecz, orientacja montażu, czyli jak to ułożyć na ramię. W praktyce masz dwa układy, wybierasz ten, na który pozwala Ci okno albo drzwi. Zależy od tego, gdzie masz płaską powierzchnię, na skrzydle, na ramię, na framudze. Pierwszy wariant to montaż pionowy, czujnik na jednej części, magnes na drugiej, na mijankę wzdłuż krawędzi. I to jest ten układ, w którym najłatwiej wykorzystać większy dystans, nawet do około 30 mm. Drugi wariant to montaż poziomy, bo tu zwykle chodzi po prostu o to, gdzie realnie masz miejsce, żeby magnes pracował stabilnie. I jeszcze jeden scenariusz, gdy nie ma miejsca na magnes, tu jest sprytny detal, możesz wyjąć sam magnes z obudowy i przykleić go na płasko, tam gdzie normalnie nic nie wejdzie. I teraz najważniejsze reakcje. To działa praktycznie w czasie rzeczywistym, choć czuć minimalne opóźnienie, zwykle poniżej sekundy. Żeby to było dobrze widać, mam prostą demonstrację. Czujnik jest spięty z oświetleniem przez automatyzację w E-Link. Żarówka jest podłączona do Sonoff ZB Mini R2, który też działa w Zigbee. Gdy czujnik wykryje otwarcie, światło ma się zapalić. Gdy wykryje zamknięcie, światło ma zgasnąć. I teraz patrzcie na reakcję. Otwieram, jest otwarte i światło się zapala. Zamykam, jest zamknięte i światło gaśnie. I to jest fajny przykład zastosowania takiego czujnika w parze z oświetleniem. Otwierasz drzwi wejściowe, zapala się światło w przedpokoju, a po zamknięciu gaśnie albo gaśnie po czasie, jak sobie ustawisz. Tylko ważna rzecz, ten czujnik nie ma pomiaru natężenia światła, więc jeśli nie chcesz, żeby w dzień odpalał światło bez sensu, możesz to najprościej spiąć z godzinami wschodu i zachodu słońca. W E-Link ustawisz to bez problemu. Jeśli używasz Home Assistant, OpenHub albo Domoticz, to najprościej spiąć ten czujnik przez Zigbee to MQTT, jak już wcześniej mówiłem. I dobra wiadomość jest taka, że od wersji 2.8 Zigbee to MQTT czujnik jest wspierany normalnie, bez kombinowania. Dostajesz zarówno stan otwarte, zamknięte, jak i informację o wykryciu oderwania czujnika. I to po prostu działa jak normalne encje w Home Assistant, OpenHub czy Domoticz, więc możesz budować automatyzację dokładnie tak, jak lubisz. No i szybki werdykt. Jeśli stary czujnik działa u Ciebie idealnie, to ten nie jest, muszę to mieć. Ale jeśli masz problem z montażem w poprzedniej wersji, większa szczelina, mało miejsca na magnes, to jest spora szansa, że ten czujnik po prostu Ci to ogarnie. Tylko zanim kupisz albo zanim przykleisz na stałe, sprawdź na sucho, czy realnie zmieścisz się w dystansie. Przy montażu poziomym celuj w szczelinę około 3 cm, przy montażu pionowym, bocznym raczej dookoła 1,5 cm. A jak mam się do czegoś doczepić, to mimo wszystko do rozmiaru. Ten nowy jest na pewno smuklejszy niż poprzednia wersja 0.4P. Dla mnie był takim trochę klocuszkiem, ładny, zaokrąglony, ale duży. Tu jest lepiej, bardziej przylega do ramy i mniej odstaje, tylko że jednocześnie jest dłuższy, no bo w środku siedzą dwie baterie AAA. I teraz zobaczcie to. Mam tu inny, naprawdę malutki czujnik otwarcia i to jest dobry przykład, że da się miniaturyzować takie urządzenia jeszcze bardziej. Jasne, to może działać na innej technologii, mieć inne kompromisy, ale jako benchmark rozmiaru to jest świetna inspiracja, więc jeśli Sonoff to ogląda, to jest mój mały apel do projektantów i inżynierów, spróbujcie jeszcze to zminiaturyzować w kolejnej generacji. Zigbee ma swoje wymagania energetyczne, potrafi być bardziej wymagające niż Bluetooth, ale może da się to zrobić sprytniej, mniejsza obudowa, ciaśniej upakowana elektronika, lepsze kształty pod ramę.
bo funkcjonalny ten czujnik jest fajny, a jakby jeszcze odjąć trochę gabarytów, to byłby naprawdę idealny. Cena 14 euro jak na razie, link do mojego artykułu oraz sklepu producenta w opisie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego razu.